Witam serdecznie. Ja jestem Agnes, a wy oglądacie Alan Wake 2. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Ciekawe, kto tu jest. Great. This area is supposed to be close to the public. No i chyba zmienili zdanie. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Ciekawe, czy na przykład notatki zniknęły. Nie, są. I takie same. Czyli jeśli byśmy nie przeczytali wcześniej, moglibyśmy przeczytać teraz, więc na spokojnie, nie ma co się chyba stresować. Gorzej, że zapada zmrok. To już mnie stresuje. Akurat. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Tutaj ktoś jest. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta,
And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Okej, dzięki za reklamę. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater's just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Well, I need to get back to it. Rozumiem, że to tyle. What the hell is this? What'd you find there, Stephen? Nothing. Just something that shouldn't be here. Fajna kurteczka. My ass. O, możemy tu zajrzeć. Podoba mi się to. Notatka technika. Wyraźne ślady ingerencji w system. Sygnał został przekierowany do transmitera, który nie należał do nas. Naprawiłem to, tak? Naprawiłem to tak, żebyśmy otrzymywali wszystkie powiadomienia, ale to zdecydowanie niepokojące. Przygotuję raport dla Wydziału Śledczego. Zostawiam to tutaj na wypadek, gdyby następnym razem musiał naprawić to ktoś inny. Jeśli to czytasz, sprawdź, czy ktoś nam tu przy tym nie grzebał. Być może warto pomyśleć o bezpieczniejszej metalowej obudowie, żeby szopy nie mogły więcej dostać się do środka. Steven Lin, główny technik. To tylko tyle, ale zawsze fajnie było coś poczytać. Jeszcze bym chciała wejść tam na górę, ale nic z tego nie. Tu już byliśmy. Nie? No tak, dokładnie. Lepiej zajrzeć niż pominąć. Powodzenia. Let's get to the murder site, Casey. Tu mamy inną pracę do wykonania. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. I już zrobiło się ciemno. Prawie. Jakby spróbować tu jeszcze raz. Może tym razem by nas puścili. Chociaż pewnie nie. Marzyć zawsze mogę, ale wpuścić nas nie wpuszczą.
Dobra, już się nie zatrzymujemy, wracamy do naszego partnera w zbrodni. Znaczy, w rozwiązywaniu zbrodni, przepraszam, tak. O, ale tu mokro. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. O, mamy tutaj znak kultystów, okultystów. We've seen this symbol before. Good eye. Najpierw pogadajmy. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Co tu zobaczymy więcej, czego nie widzieliśmy wcześniej? No, na pewno jest rozwalone. Przecież tak to nie wyglądało. Ale w sumie wystarczyła ingerencja jakiegoś zwierzątka. Tutaj coś mamy. Poza tym... chyba nic. O, proszę, ślady. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Dzięki bardzo, no ale wymyśliłaś. Naprawdę chcesz się z nim mierzyć, dziewczyno? Ja bym nie chciała. Skoczy na nas już z krzaków. Chociaż może na spotkanie przyjdzie jednak na wprost nas, przed nami. Oho. Czy masz tym razem broń? No nie bardzo znowu. Kobito, a nie. Masz broń, dobra. To są jakieś dodatkowe rzeczy, nie broń. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Ja wiem, co tu jest. Wow! I can feel something. O mamuś! Powiem szczerze, wystraszyłam się. Nightingale isn't far. Ale ja chcę tu najpierw. Bo my to już znamy z jedynki. Skrzyneczki magiczne. Ale... w tej wodzie to się trudno walczy. Wolałabym z niej wyjść. Chociaż nie wiem, czy nie musimy tam być jednak w niej. Z tej strony.
Zachodzące słońce. A gdzie jest jakieś światło? Naprawdę mamy wejść do tej wody? Ojej. No robi to klimat, powiem wam. Naprawdę mam takie uczucie strachu. No to już czytaliśmy, a nie było tu tak mokro. On jest tam. Nie, co to jest? What is that? No Seems like dokładnie. it's reacting to the light. Wow. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Możesz włączyć wzmocnienie latarki R1, by zadawać mrokowi większe obrażenia i wypalać materię mroku. O, właśnie to chciałam zrobić, a tutaj jednak... My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. wykonała inny ruch niż myślałam. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Czyli tam mamy się udać. Już tam w sumie byliśmy. Tylko teraz oczywiście nie pamiętam, gdzie dokładnie. Tu nic nowego nie będzie. Tylko... tędy nie bardzo chyba przejdziemy. Trochę jeszcze słońca widać. Ta muzyczka jest straszna. Jak się odpali nagle. No dobrze, gdzie ta chatka? Zobaczmy najpierw nasz pokoik, bo mamy kilka rzeczy do sprawdzenia, między innymi właśnie mapa, gdzie jest ta nasza chatka. Kolizja. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Spójrzmy może na maszynopis teraz. Bezpiecznik trafił na swoje miejsce. Znalazła go pośród złomu rozrzuconego w lesie. Saga weszła do Witch's Hut. Coś przez nią przemknęło. Obecność znajoma nie potrafiła tego do końca zlokalizować. Coś dawno zapomnianego. Spróbowała ją uchwycić, ale już jej nie było. Wnętrze było wypełnione jasnym światłem i obiektami, które przyciągały uwagę Sagi. Różniły się od zakurzonych, zwierzęcych czaszek i kotła. Jakby objawiło je światło. Wyciągnęło je z ciemności. Zmiana rzeczywistości, wypełniona ukrytymi znaczeniami. Termos na kawę, pudełko na buty, mop z wiadrem, plakat na ścianie. W szafce zaś czekała kolejna strona maszynopisu.
Teraz spójrzmy jeszcze na mapę. Gdzie jest ta chata? Jest tu. Czyli musimy iść tędy i tu tak zawinąć. Może trafimy. I może nas też nic nie zje. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Ale mogę jeszcze z tobą pogadać, czy już poszedłeś? Aha. Szybki jesteś. No dobra, oj. Zanim trafię do chatki... To się zgubię. Nie to chciałam. Światło, lubię światło. Lampy. Też są spoko. Nie ma tu jakiejś skrzyneczki? Chyba nie ma. Ale warto zapamiętać, jeśli będziemy potrzebować trochę życia. No dobrze. Ale chatka jest... Chatka. W tę stronę. Jak nie trzeba było, to się do niej trafiło, a jak chce się trafić, to się nie da. Tylko my znowu schodzimy na dół. To było tu chyba, właśnie. This is the witch's hut. Robi się niebezpiecznie. O, The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. czyli szukamy bezpiecznika. Tylko, czy bezpiecznik może być na przykład tu? Czy musi koniecznie być gdzieś tu? Spójrzmy. Tutaj. This fuse is busted. O kurczę. Tutaj? Chociaż... To czytaliśmy już? Tak, musieliśmy to już czytać. O tutaj, o. This one looks good. People should really stop littering, though. Może jakby nie śmiecili, to byśmy nie znaleźli tego bezpiecznika. Pomyśl, tak, saga. Tu już byliśmy. No dobra. Piwko. Najpierw bezpiecznik, spokojnie. Mamy. O, teraz lepiej. A przynajmniej psychicznie lepiej się czuję. Dobra. Niby tu już byliśmy. Ale tego termosu nie było. Szybki zapis ręczny. Ok. Pokój wytchnienia służy do zapisywania. No dobrze, Another page. dlatego wcześniej był Making progress. nieaktywny, można tak powiedzieć.
The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ktoś gdzieś nas podgląda, może nie. Dobrze, to sprawdźmy maszynopis. Maszynopis jest tu. Witch's Ladle górowała nad sagą, obserwowała ją i wiedźmę. Obraz wiedźmy na znaku, serce Nightingale'a. Zimna, martwa bryła w jej dłoni. Jej definicja poczytalności zmieniła się, od kiedy przybyła do tego miasta, ale ufała maszynopisowi. Musiała. Saga zwróciła się do wiedźmy. Zmrużyła oczy, próbując przeczytać tekst. Słowa pierwszej części rytuału. Rozmazany napis na sercu. Drugą część wyrecytowała z pamięci. Słowa, które przeczytała na stronie. Przynoszę ci serce, wiedźmo. Pokaż mi strach. Saga wepchnęła serce do dziury w znaku. To był klucz. Drzewo było strefą progową. Myślę, że to jest ten moment, w którym się zatrzymamy, a dalej pójdziemy już w kolejnym odcinku. Dzięki za to, że byliście. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!